Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj pokażemy, jak wygląda odczyt sensora poduszki powietrznej na przykładzie modułu Denso z Hondy bazującego na układzie Renesas RH850. Można oczywiście do tego wykorzystać różne urządzenia. My pokażemy Państwu na przykładzie tych, które my posiadamy. Wykorzystamy do tego dzisiaj ramę BDM firmy Magic Motorsport. Jest to bardzo przydatne urządzenie, dzięki któremu możemy kompletnie zapomnieć o żmudnym lutowaniu. Użyjemy także bardzo powszechnego i znanego urządzenia na rynku elektroniki samochodowej, jakim jest CarProg firmy Codecard z adapterem A10, jak i oczywiście aktywną aktywację odpowiedniego oprogramowania. My posiadamy wersję full, czyli pełną wersję, która umożliwia nam pracę ze wszystkimi wspieranymi przez CarProg modułami i urządzeniami. Jednak oprogramowanie dla procesorów Renesas RH850 to koszt na chwilę obecną 180 €. Ok, przejdźmy do naszego oprogramowania. Aby upewnić się, że mamy aktywne oprogramowanie, klikamy MCU, a następnie wybieramy procesor i klikamy na niego podwójnie. Jak widać, nasze oprogramowanie nie jest aktywne. Jeśli jednak masz pewność, że wykupiłeś oprogramowanie i powinno być aktywne, wykonajmy zatem update. Czasami operację update'u, czyli aktualizacji, musimy powtarzać kilkakrotnie, aż do momentu, kiedy zobaczymy taki oto komunikat. Your device is already updated, czyli Twoje oprogramowanie jest już zaktualizowane. Teraz nasze zakupione oprogramowanie powinno działać. A teraz wybieramy nasz procesor i w lewym dolnym rogu przycisk Info, co sprawi, że przeniesie nas na stronę producenta z informacjami. Tutaj szukamy opisu i instrukcji podłączenia. Jak widzimy w pierwszej tabeli, mamy wiele możliwości, korzystając również z rozwiązań konkurencyjnych, m.in. dwóch polskich produktów, CarProTool i Smog. My wybierzemy sobie opcję z CarProTool. Na załączonym schemacie widać zaznaczone na kolorowo punkty podłączenia do naszego modułu SRS. Teraz zostało tylko upewnić się, że to ten sam moduł. Jeśli już mamy 100% pewność, że jest to identyczny moduł, możemy zacząć podłączanie. Jak już wspomniałem wcześniej, my użyjemy do tego ramy BDM firmy Magic Motorsport. Jeśli nie macie takiej ramy, trzeba użyć lutownicy. Ale uwaga! Przed wpięciem się sondami w punkty zaznaczone na schemacie upewnijmy się, że styk będzie dobry. Mam na myśli, aby oczyścić miejsca styku. Kiedy wszystkie sondy mamy już podłączone, przechodzimy do kolejnego etapu. Podłączamy napięcie plus 12 V do naszego programatora CarProg i wybieramy z menu modułu Renesas procesor nas interesujący. W naszym przypadku będzie to procesor z końcówką 223. Zaznaczamy przy tym Data Flash, ponieważ będziemy odczytywać dane z pamięci flash i klikamy ikonę Odczyt. No niestety, odczyt z modułu nie powiódł się. I co należy zrobić? Sprawdzamy, czy do naszego CarProga dochodzi 12 V oraz sprawdzamy wszystkie połączenia kablowe. Okazuje się, że popełniliśmy błąd i zamieniliśmy w pośpiechu kolory przewodów. Naprawiamy zatem nasz błąd i ponownie próbujemy odczytać procesor. Jak widać, tym razem wszystkie połączenia są poprawne i możemy zobaczyć po chwili zawartość pamięci procesora. Zapisujemy teraz zawartość do pliku z rozszerzeniem bin i będzie to nasza kopia zapasowa. Kolejnym krokiem będzie wykonanie podobnej czynności, ale z Code Flash. Odczyt z Code Flash trwa nieco dłużej, po czym zapisujemy zawartość również do pliku z rozszerzeniem bin. Ok, mamy wykonany pełny zrzut pamięci flash, a zatem możemy przeprowadzić operację na procesorze. Pozostało nam zatem odnaleźć zapis o wypadku, tzw. Crash Data Record i zmienić wartości tak, aby wymazać to zdarzenie. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak to zrobić, zapraszam do sekcji komentarzy oraz subskrypcji naszego kanału, ponieważ będziemy publikować kolejne filmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.